Dzień dobry, kochani, nie mam pojęcia jaka u was jest pogoda, chociaż przypuszczam, że w Polsce chyba jest trochę ponuro, bo to październik. U mnie jest przepiękne słońce, co prawda jest śnieg, ale jest przepiękne słońce, a to znaczy, że i u mnie i u was możemy sobie krzyknąć Good morning, Vietnam! najkochańsi. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie we wtorek o 6 rano, czy tam o którejkolwiek godzinie to nagrywacie, ja oczywiście nagrywam to po południu, ale witam was najserdeczniej. To jest drugi dzień tego tygodnia, w sensie trzeci, jeżeli liczymy oczywiście niedzielę, ale drugi taki, że robimy coś, który będzie, takie mam przeczucie, fantastyczny, a oczywiście będzie taki, jeśli to zrobimy. Chociaż dzisiaj nie do końca, bo dzisiaj będzie o czymś, co niekoniecznie my musimy robić, ale zanim oczywiście to jak zawsze filmik. Otóż, na pewno słyszeliście już 1000 razy, widzieliście w życiu różnego rodzaju programy takie motywacyjne, w takim sensie takie programy, które próbują nabuzować ludzi, żeby wierzyli w siebie i tak dalej. Niestety to dotyczy również dzieci i nie tylko dorośli to robią, ale już się dzieci tego uczą. Jest taka dziewczynka, która jeżeli tak robi codziennie rano, to ja jej głęboko, a szczególnie jej rodzicom współczuję. I like my school, I like anything, I like my dad, I like my cousins, I like my aunts. Kochani, można sobie wmawiać tysiące rzeczy. Ja przyznam szczerze, nie cierpię tych wszystkich motywacyjniaków, które polegają na tym, że ktoś tam mówi uwierz, uwierz, uwierz. Mam nadzieję, że tego nie odbieracie, w sensie tego, co ja tu robię w tej 6 rano, od tam już tych 20 paru odcinków, że nie odbieracie tego w ten sposób, że próbuję wam wtłoczyć rób i w ogóle, bo to jest bez sensu. Kochani, nie. Zupełnie nie o to chodzi. Dlatego właśnie dzisiaj będzie cytat bardzo ważny, ale taki cytat, który trzeba dobrze zrozumieć. Postacią, która go wypowiedziała, w sensie wypowiedziała cytat, to jest ważna postać, bo to Nelson Mandela. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, kto zacz. Zdanie brzmi następująco. Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione. Kochani, to zdanie to jest coś niezwykle ważnego, tylko wtedy, kiedy je dobrze zrozumiemy. Dlatego, że można to zdanie zrozumieć właśnie w ten sposób, w jaki mówiłem wcześniej. Czyli stoi przede mną jakaś trudność, jest coś, co mnie absolutnie przerasta, albo zmagam się z czymś od wielu tygodni, lat, miesięcy, czegokolwiek i niektórzy mówią, uwierz, musisz uwierzyć, że potrafisz, musisz się spiąć w sobie i uwierzyć, że to jest możliwe, wzbudź sobie i tak dalej, i tak dalej. Co za bzdury? Otóż nie. To zdanie ma sens wtedy, kiedy oczywiście wynika ze Słowa Bożego, chyba jednego z najważniejszych w ogóle zdań, które Pan Jezus powiedział. Pewnie nie najważniejsze, bo on ma wszystkie słowa najważniejsze, ale zdania, które bardzo jest ważne. Co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe, bo u Niego wszystko jest możliwe. Kochani, to jest strasznie ważne. To jest dokładnie to. Wydaje się, że są rzeczy nie do zrobienia, dopóki ktoś tego nie zrobi. Uwaga, kto? Pan Bóg. I oczywiście nie za nas. Oczywiście nie w ten sposób, że my nie mamy nic do roboty. Ale kochani, takie motywacyjne gadki, wzbudź sobie wiarę, że coś będziesz potrafił. Czyli na przykład stań przed 10-piętrowym blokiem i uwierz, że wskoczysz na niego. No puknij się w czoło. Aczkolwiek, jeśli zaufasz Panu Bogu, no to może wskoczysz. Ale nie dlatego, że ty tak potrafisz, tylko dlatego, że On może. I mam oczywiście nadzieję, że rozumiecie, że nie chodzi mi o żadne durne wskakiwanie na 10-piętrowy blok, tylko tak jak to mówi Pan Jezus, jeśli weźmiesz, powiesz tej morwie, wysadź się, w sensie wyrwij się z korzeniami i ciepnij się w wodę, to ona tak zrobi. Wtedy, kiedy będziesz miał wiarę, czyli łączność ze mną, czyli wiarę w to, że ja jestem Bogiem rzeczy niemożliwych. Otóż kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj o rzeczach niemożliwych w waszym życiu pomyśleli, ale nie w kluczu uwierzcie, że to jest możliwe, tylko w kluczu uwierzcie, że z Bogiem to jest możliwe. Bez tego dodatku, bez tego zdania z Bogiem, w Bogu, razem z Nim, to zdanie jest bezsensowne. Nie, jeżeli coś jest niemożliwe, to jest niemożliwe, chyba że przyjdzie Pan Bóg i Pan Bóg powie, a właśnie, że jest możliwe. Dlatego, że On jest jedynym mistrzem świata, który potrafi robić rzeczy niemożliwe. A my je robimy o tyle, o ile robimy je z nimi. Wszyscy święci, którzy robili niezwykłe rzeczy, cuda, którzy dokonywali po prostu niewiarygodnych czynów, nie robili ich dlatego, że oni byli jacyś strasznie wyjątkowi, w sensie, nie wiem, bardziej, jak to nazwać nawet, no bardziej ludzcy niż my, w sensie mieli jakieś większe właściwości ludzkie niż my. Nie. Tylko dlatego, że rzucili się w Boga. I Pan Bóg im tę niemożliwość zrobił możliwością. Więc jeżeli w Twoim życiu coś jest niemożliwe, no to Pana Boga tam zaproś. Pana Boga tam wpuść i z Panem Bogiem to rób. Więc rusz dzisiaj do rzeczy niemożliwych, ale tylko pod warunkiem, jeśli pójdziesz w nie z Panem Bogiem. Dobra?
Dobrze, kochani, bo ja oczywiście nagrywam ten odcinek zaraz po tym, jak nagrywałem ten wczorajszy, dzisiaj ciągle mi się zupa gotuje. To myślę, że się zorientowaliście, nie? Więc ja muszę lecieć znowu sprawdzić, czy mi się nie przypali. Dzisiaj wieczorem już we vlogu dowiecie się, co to za zupa, a to jest najlepsza zupa na świecie. To tyle na dzisiaj. Tych zachęt dziwnych, głupich, nie wiadomo po co. Pozdrawiam serdecznie. W Bogu róbcie rzeczy niemożliwe, a my do zobaczenia jutro rano, punktualnie o 6, czyli pewnie odcinek się pojawi za 15:05, ale tam o którejkolwiek. Pa!